Okej, cześć wszystkim, cześć. Idę szybko znaleźć leszczowe spoty. I teraz pytanie, w którym miejscu biorę? Od jakiegoś czasu wam cały czas mówię, idę na to 2754, idę i dojść tu nie mogę. Tylko cały czas twierdziłem, że tu się łowi na ciasto czosnkowe. Wczoraj, o ile się nie mylę, widziałem, że tu jest łowione na ciasto twarogowe i teraz się tak zastanawiam. Użyję tej klasycznej zanęty na leszcza. Rzucimy tu sobie jakieś haczyki, jedyneczki i sprawdzimy. I twarogowym, i czosnkowym. Wolałbym, żeby to na czosnkowe działało. Oczywiście 8 metrów. Nie widzę, że tu na czacie wychodzą leszcze, więc myślę, że jesteśmy blisko. Ten spocik. No i łowimy. Zobaczymy, jak coś fajnego wyskoczy, to wam to oczywiście pokażę. Że w końcu będzie to jakaś większa sztuka. Biorą tu jakieś leszcze, ale na razie bez strzału. Samym takie koło kilograma. Był największy. Jakieś 700, 400, 800, tak? 400. I to naczyn czosnek. Coś tam bierze na twarogowej. W sumie nie wiem, co używać. Za chwilę może jeszcze użyję wędki teleskopowej. Tak myślę. Tak myślę, że zacznę zaraz coś kombinować z teleskopem. Jest kolejne branie. Kolejne na czosnek. Kolejne ciasto czosnkowe. Więc tu też jest czosnek na lewym zestawie. Więc ja myślę, że raczej na tą przynętę będę próbował. Teraz bym musiał sobie jakąś wędkę wziąć. Czy ten kij się nadaje? Spławik stały 5-4. No można byłoby popróbować jakiegoś leszcza tu złowić. I dam to ciasto czosnkowe. Wstawię tu jakoś tak z 1,20 m, bo tu jakoś tak było. I popróbujemy tutaj na blisko połowić. Może jakieś leszcze powychodzą ciekawe. Tylko do tego to bym musiał na pewno zanęcić tutaj coś z ręki. Ile to pasuje? 45-46%. No, widzę, że generalnie dużo osób już wie o tym miejscu, bo no sporo leszczy na czacie widzę, że wychodzi. I to jest jakaś większa sztuka i to na czosnek. O, 3,69. No, to już ładny leszczyk jest. 10 metrów mam rzucone. Na 10 metrów na czosnek. No to zaraz będę musiał testować to na spławiku tak samo. Chociaż na spławiku to ja mam czosnek, dobra. Tylko rzuciłem go dalej. Tutaj rzuciłem na grocho... Nie, na pęczak, przepraszam. Rzuciłem na pęczak. Tyle czasu leżało i nic się nie działo. Na to ciasto twarogowe, że mówię, a muszę sprawdzić pęczak jeszcze w tym miejscu.
Także teraz ustawiam ten zestaw też na 10 metrów. Jak wpadnie kolejny mały leszczyk, to no to zmienię sobie na ciasto czosnkowe. Tu jest branie na spławiczku. To jest raczej leszczyk, bo fajnie podnosi, za chwilę się pewnie położy. I się udało to zaciąć. Fajny leszczyk będzie. Super. No ale musiałem przerzucić trochę dalej, nie? 2,87. Czyli takie prawie 60-70% rzutu i to batem 7-metrowym. Będzie jakiś taki kilogramowy. O, chyba przegapię. No, nie zdążyłem niestety. Ta sekwencja rzutu tyle czasu trwa i nie można jej przerwać. Dobra, ten będzie mniejszy. Sposób zacinania leszcza jest ciekawy. Żeby się wydawało, że się nie udało go zaciąć, a jednak się udaje, nie? Co ile on ma? No tak z 1,5 pewnie. Nie, 1,1. A co on tak... Co ja tutaj mam ustawione? Aha, te przypony 5,5. I kołowrotki już też trochę zmęczone. Jakieś takie 2-kilogramowe, no. 2. Zaraz widać i czuć rybę. Tu wpadła fajna sztuka. Na tym bacie, nie wiem, czy to dalej trochę nie rzucać, czy ja nie mam trochę za głęboko ustawione. Ale te 1,5 metra, no to się spławi generalnie dobrze kładzie. Jak coś weźmie. Co tu się na tym spocie wydarzyło przez ostatnie 5 minut? To ja tego nie rozumiem. Kompletnie. Teraz zaczynam też używać przynętę twarogową. Też tu mam jeszcze czosnek, ale tam mam na spowiku twaróg. Nie wiem. Rzuciłem trochę za mocno w prawo, czy coś się stało. Jakoś tak, aż bym musiał na początek tego filmu spojrzeć. W jakim ja kierunku na początku rzucałem, że mi wpadł taki fajny ponad 3 kg, a co się później wydarzyło? Że nagle miałem 5 minut przerwy. To czasem jest. A tam jest jakieś branie nawet na tym spowiku. Tu mi się widzę zanęta skończyła. Musicie celować jakby na koniec tego tutaj. O. I tam wam będzie brało 8-10 metrów. Tu już sobie zostawię ten gruntowy, bo raczej ryba nie spadnie. Z reguły tak zostawiam, no chyba, że widzę, że to byłaby trofka przykładowo, albo jakaś duża ryba. To czuć, że coś w naszą stronę płynie, to można to spróbować wyciągnąć. Ale jakieś mniejsze to się nie boję, że spadnie najwyżej. Takie małe różnice, trochę w lewo, trochę w prawo, trochę klips i jest ustawić tak, albo się ustawić od brzegu bliżej dalej. To robi bardzo duże różnice w tej grze. To musicie brać pod uwagę. Minimalne różnice. Tu o tyle od brzegu się ustawicie za daleko, albo właśnie za blisko, później sobie klips niby jest dobry,
Tylko zawsze tu staram się też pokazać, jak się ustawiłem. Nawet się za blisko ustawiłem. Powoduje duże różnice. Ewentualne gdzieś trafienie tam trochę w prawo, trochę w lewo. Ta ryba wam będzie brała, ale takie po 800-900 gram, a powinny większe. Ale dawno tak nie miałem nagrywając, że nagle mam przerwę, prawie 7 minut przerwy. I nic nie zrobiłem, żeby tak się wydarzyło. Już jest 9, z reguły o 9. Jak jest aktywny spot, to biorą właśnie takiej wielkości. Można gdzieś tam trafić jakieś kilogramowe sztuki. Ładne, ale raczej na działającym spocie ryby wychodzą w dzień. Takie mniejsze, dopiero od 20, 21 coś się większego zjawia. Myślałem, że za szybko to zacinam. No ale tutaj też już jest malutki. Także ja idę to sprzedać. Idę sprzedać. Ja myślę, że tu jakichś kokosów nie będzie. Chyba, że się trafi, że w kawiarni coś jest. Jakbym tej przerwy takiej długiej nie miał, 7-minutowej, parę rybek więcej byłoby na pewno w siatce. Aż się muszę przyjrzeć. Możecie napisać w komentarzu, co ja zacząłem robić źle. Gdzie ja zacząłem rzucać później, względem tego, co rzucałem na początku filmu. Bo nie widzę tego. Nie widzę tego, co zrobiłem. Tu jak zwykle nic w kawiarni nie ma. Tu coś będzie. Dostanę w pół godziny całe 151, myślałem, że 130. W sumie nie jest źle. A byłoby z 200, jakbym miał te 7 minut brań więcej. Dobra, to taki szybki, leszczowy film. Możecie zostawić łapę w górę i na razie do następnego. Taki bonus. Zaraz po sprzedaniu ryb takie coś tu leżało.